Zastanawiasz się być może, czy łatwo jest rozpoznać osobę z niepełnosprawnością intelektualną na ulicy, nie rozmawiając z nią. Otóż nie zawsze. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną wcale nie musi różnić się wyglądem ode mnie lub od Ciebie. Co jednak, jeśli osoba z niepełnosprawnością intelektualną zaczepi Ciebie na ulicy i zapyta o drogę? Albo to Ty zaczepisz osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Wtedy możesz zauważyć różnicę w rozmowie. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma problemy z porozumiewaniem się, może mieć też mniejszy zasób słownictwa. Może też być bardzo zawstydzona i nie chcieć z Tobą w ogóle rozmawiać. Pomyślisz sobie wtedy, jaka nieprzyjemna osoba. Ale nie oceniaj zbyt pochopnie. Może to być osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Takie osoby mają problem z przemieszczaniem się komunikacją miejską czy dojściem pieszo do celu. Uczą się zwykle poprzez charakterystyczne elementy infrastruktury miejskiej, takie jak charakterystyczne parki, fontanny czy budynki. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają też problem z uczeniem się liczenia, czytania, pisania. Mają też problem z kojarzeniem faktów i logicznym myśleniem. Nazywa się to obniżonym poziomem intelektu. To pewnie zauważysz w rozmowie. Mówiłem na początku, że ciężko jest rozpoznać osobę z niepełnosprawnością intelektualną, kiedy z nią nie rozmawiasz. Jednakże osobę z zespołem Downa jesteś w stanie rozpoznać. Niemal wszystkie osoby z zespołem Downa mają również niepełnosprawność intelektualną. Osoby z zespołem Downa mają charakterystyczny wyraz twarzy, charakterystyczny płaski nos, szeroki rozstaw oczu, czy charakterystyczne zmarszczki w obrębie nosa. Jak więc zachowywać się w relacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną? Każdy z nas, ja czy Ty, stajemy się lub staliśmy się już pełnoletni. Im starsi jesteśmy, tym oczekujemy większego szacunku od innych ludzi. Tak samo ma osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Jednakże te osoby mają dużo większy problem z uzyskaniem szacunku od społeczeństwa. Często traktujemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak dzieci. To duży błąd. Są dwa największe błędy, które popełniamy w pierwszej relacji z dorosłą osobą z niepełnosprawnością. Pierwszy błąd to zdrabnianie wyrazów. Drugi natomiast to mówienie na ty do świeżo poznanej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Staraj się tego nie robić. Staraj się traktować osobę z niepełnosprawnością intelektualną jak równą sobie. Podziel, kiedy rozmawiasz z dzieckiem, a kiedy z osobą dorosłą. W relacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną staraj się zawsze bazować na jej potencjale. Nie skupiaj się na jej ograniczeniach. Co więc możesz zrobić, żeby osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się lepiej w relacji z Tobą i w społeczeństwie? Wspominałem już o tym, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma problem w rozmowie. Kiedy rozmawiasz z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, staraj się używać krótkich zdań, łatwych słów i prostych wyrazów. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie może zrozumieć Twojego przekazu, staraj się wytłumaczyć, o co Tobie chodzi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć również problem z pisaniem zdania. Wtedy wspieraj, ale nie wyręczaj. Bardzo często popełniamy błąd, który polega na tym, że robimy coś za osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Tego nie wolno robić, chyba że osoba z niepełnosprawnością intelektualną poprosi Cię o pomoc. Bardzo często traktujemy też przedmiotowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nie zwracamy uwagi na jej potrzeby. Tak nie wolno. Pamiętaj, żeby w relacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną zawsze zwracać uwagę na jej potrzeby i słuchać tego, co do Ciebie mówi. Wtedy będziesz w stanie nawiązać fantastyczne relacje z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Dziękuję.